Cory Wong zaledwie w kilka lat stał się symbolem funkowej gitary. Nic więc dziwnego, że firma Neural DSP nawiązała z nim współpracę i postanowiła odtworzyć to bardzo charakterystyczne brzmienie. Jeżeli nie kojarzysz takich projektów jak Wolfpack albo Fearless Flyers, gorąco polecam nadrobić zaległości, bo to, co tam się wyczynia muzycznego, przechodzi ludzkie pojęcie. Dziś nie będziemy jednak gadać o muzyce, ale o wtyczce, która reklamowana jest na stronie producenta jako uniwersalna i praktycznie do wszystkiego. Czy tak jest w rzeczywistości? Zaraz się wspólnie przekonamy, bierzcie kawki, herbatki w dłoń, bo zaczynamy kolejną recenzję. Neural DSP Cory Wong to wtyczka, która działa jako standalone, czyli możemy ją włączyć jako pojedynczą aplikację i po prostu na niej grać, ale również można ją zapiąć w programie DAW na ścieżkę i potem nagrać surową gitarę i w procesie miksu bez potrzeby ponownego nagrywania instrumentu dowolnie kreować brzmienie. Interfejs jest bardzo prosty, czytelny i przypomina kręcenie normalnym wzmacniaczem i normalnymi efektami. A do dyspozycji mamy 3 symulacje wzmacniaczy z dedykowanymi kolumnami, które można sobie przestawiać, jeżeli ktoś ma takie widzimisię. I teraz tak, pierwszy piec to tak naprawdę symulacja channel stripa w mikserze, czyli mamy tam możliwość użycia kompresji, możliwość szerokiej ekwalizacji, ale również saturacji lampowej. Bardzo surowe brzmienie, dużo headroomu, doskonale nadające się do grania funku. Drugi wzmacniacz, mój ulubiony The Clean Machine, który doskonale nadaje się do lampowego cleanu, czyli nie takiego surowego z konsoli, takiego DY, tylko właśnie takiego jak rozkręcony wzmacniacz lampowy. Przy użyciu lekkiej kompresji, przy rozkręceniu volume uzyskujemy wysaturowane, cieplutkie, słodkie brzmienie, które odnajdzie się zarówno w jazzie, jak i w funku, jak i nawet w bluesie, gdyż możemy fajnie przełamać ten piec. Trzeci wzmach został stworzony raczej z myślą o przesterach, ale brzmi vintage'owo, czyli jest mocno środkowy, zatykający, nie jest to taka żyletka jak na przykład w Archetype Plini, więc nie jest to piec do grania ciężkiej muzy, do niskich strojeń, ale da się na nim wykręcić całkiem przyzwoity drive. Paradoksalnie najlepsze brzmienie przesterowane dla mnie uzyskałem na wzmacniaczu numer 2 i z wykorzystaniem dodatkowych efektów, które również są wbudowane we wtyczkę. Więc ja użyłem sobie obu przesterów, ale oprócz przesterów mamy również kompresor i envelope filter, który jest inaczej mówiąc automatyczną kaczką reagującą na siłę naszego grania. Oprócz Auto-A znajdziesz tutaj też zwykłą kaczkę, ale do jej obsługi potrzebujesz zewnętrzny pedał ekspresji. Kręcenie Cory Wongiem jest bajecznie proste, bo ta wtyczka praktycznie w każdym ustawieniu brzmi dobrze. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z licznych presetów, które zostały stworzone przez artystów i powiem szczerze, że nie zawiodłem się na żadnym paku i bardzo mi się to podoba. Jest to fajny punkt wyjścia, jeżeli szukamy swojego brzmienia. A jeżeli jesteś fanem wielkiego kręcenia, wielkiej gałkologii, możesz sterować wieloma parametrami, o których jeszcze nie mówiłem, na przykład ustawienie mikrofonu względem kolumny, odległość od osi głośnika, odległość od głośnika, rodzaj mikrofonu. Możesz wgrywać swoje customowe IR-ki, jeżeli te wbudowane Ci się nie podobają, według mnie są fenomenalne. Także opcji jest naprawdę sporo. Oprócz efektów przed wzmacniaczem, kolumny i wzmaka mamy również graficzny equalizer, który jest w pętli efektów, zatem tam możemy mocno zaingerować w brzmienie, a na końcu w postprodukcji dodać reverb, delay albo chorus.
Reverb to typowy głęboki hol, który może służyć do grania muzyki ambientowej albo do lekkiej przyprawy czystego brzmienia. Oprócz ustawiania ilości reverbu i szybkości jego wygasania mamy również filtry górno- i dolnoprzepustowe, więc możemy sobie na przykład zmulić te powtórzenia, ale również opcję shimmer, która brzmi bardzo charakterystycznie. Delay to symulacja Bucket Brigade, czyli analogowego delaya, który z każdym powtórzeniem troszkę bardziej zniekształca dźwięk. Daje to vintage'owy charakter, można go wykorzystać jako tło, ale również jako na przykład rytmiczne odbicia, które pozwalają grać fajne partie. Chorus natomiast brzmi dość konserwatywnie. Nieważne jak mocno będziesz kręcił gałami, raczej nie będzie to żadna psychodela. I oprócz tego, że możemy całkowicie utopić nasze brzmienie w chorusie, mamy również gałkę Wet Mix, która pozwala po prostu leciutko domiksować brzmienie chorusa do naszego całego toru sygnałowego. Dzięki temu uzyskujemy coś, ale nie jest to tak nachalne jak w przypadku użycia na przykład CE1 przed wzmacniaczem. Dla kogo zatem jest ta wtyczka? No dla takiego gitarzysty jak ja, który kocha muzykę rozrywkową, a więc wykręcisz na tym jazz, blues, funk, fusion, soul, reggae powiedzmy też spokojnie, rocka, hard rocka. Natomiast jeżeli Twoje potrzeby sięgają bardziej w kierunku nowoczesnych brzmień, metalowych, niskich strojeń, wydaje mi się, że Neural w swojej ofercie ma znacznie więcej lepszych wtyczek, a jeżeli chcesz mieć wszystko w jednym, to bardziej polecałbym Ci po prostu użyć Plini. Uważam, że jakość brzmienia stoi na fenomenalnym poziomie i jest to najlepsza wtyczka do brzmień czystych, wszelakiej maści. Wiem, że to raczej żaden wyczyn za tą cenę, bo Neurale pozycjonowane są dość wysoko, jeżeli chodzi o cenę, ale warto poczekać na jakąś promocję, bo czasami sięgają one aż minus 50%. Przypominam, że firma Neural DSP oferuje darmowy okres próbny na każdą wtyczkę. Korzystając z mojego reflinka dacie znać im, że istnieje zainteresowanie w Polsce i być może, gdy będzie dużo wejść, oni zaoferują jakiś konkurs, może rozdadzą parę kodów i będą wspierać naszą polską gitarową społeczność. Podsumowując, gorąco polecam. W ślepym teście praktycznie nie odróżniłbym tego od wzmacniacza lampowego, natomiast w odczuciu jest to bardzo blisko grania na piecu w reżyserce studia nagraniowego. W tym momencie po mojej prawej stronie znajdziesz dwie inne recenzje wtyczek gitarowych. U góry Neural DSP Plini, który jest również mega uniwersalny, ale bardziej nowoczesny i nadający się do ciężkiego grania. Na dole polska produkcja Aurora DSP Rhino oczami Bazoka, czyli bez grania ciężkiej muzy. Zapraszam!